Cześć kochani, jak zawsze, ja każdego prawie oprócz sobót i niedziel pojawia się u was w domach niejaki Janusz Dąbrowski ze swoją przekazywaną wiedzą, oczywiście nie swoją. To nie jest akurat moja wiedza, ale to jest nieważne, ja ją przekazuję. O czym dzisiaj? Ostatnio, poprzednia moja audycja, bo zaplanowałem sobie jedną po drugą, na temat zakwaszenia, true or false, czyli prawda czy mit, czy kłamstwo, prawda czy fałsz, gdzie no, po prostu przytoczyłem wam treść pewnego artykułu jednej pewnie z polskich dietetyczek. Tego jest masa nieporozumień i jest naprawdę wielu świetnych dietetyków, którzy mimo wszystko powielają ten mit, że zakwaszenie nie istnieje. Nie rozumieją tego pojęcia. Dlaczego nie rozumieją? Dlatego, że zostali tak wykształceni. Co nie oznacza, że nie powinni zdobywać wiedzy, bo jeżeli słyszą, że zakwaszenie istnieje, że jeżeli zakwaszenie istnieje, to nie powinien tego wrzucać do tego, co jest jakieś idiotyzmy, bzdury i tak dalej. Ja wiem, bo ja skończyłem studia, czytałem artykuł NyMed, czyli doktor nauk medycznych, jeszcze habilitowany albo jakiś profesor, no i jest to objawiona prawda, a jak zawsze teoria jest sprawdzana poprzez praktykę, a praktyka mówi odkwaszaj się, po prostu odkwaszaj się. To tylko na razie takie hasło, ale wiecie o co chodzi. Odkwaszanie to nie tylko branie suplementów, chociaż oczywiście odpowiednich suplementów minerałowych, wielokompleksowych i tak dalej, ale to jest ruch umiarkowany, rzecz jasna. Baw się, skacz, tańcz, pływaj, jeździ rowerem, chodź na spacery, baw się z dzieciakami swoimi, z wnukami, trochę poszalej i tak dalej. Potańcz sobie ze swoją kobietą czy ze swoim mężczyzną. Jak nie chce, to go wyciągnij na po prostu na podłogę za nogę i każ mu tańczyć. Włączcie sobie na przykład Santanę, akurat jeden z moich ulubionych, Corazon Spinado, gdzie Santana razem nagrywał ten utwór ze wspaniałą postacią, taką Mana. Kapitalny utwór i kapitalne wykonanie, a więc Corazon Spinado Santana. Polecam. To już jest też odkwaszanie. Zrób coś dla siebie. Ogranicz ilość spożywanego mięsa, ogranicz ilość wysokobiałkowych produktów, czyli twarogi, sery, mleko i tak dalej, i tak dalej. Przestań zajadać się ponczusiami, cukrem, kawuśką, 5 kaw w ciągu dnia. Pij więcej czystej wody. To już jest coś bardzo dobrego dla organizmu. A jeżeli dołożysz do tego odpowiednie suplementy, jak ktoś chce, proszę bardzo, służę moją wiedzą. Jestem, powtarzam, praktykiem. Od 12 lat bardzo systematycznie to stosuję. Od połowy 2013 roku, dzień w dzień. No, widocznie mam hopla na tym punkcie. To jest w ogóle takie sfanatyzowanie. No, zgadza się. Stan patologii w postaci dobrego samopoczucia, świetnej energii, w miarę dobrej sprawności, chociaż nie ukrywam, ciągle jestem z siebie niezadowolony. Od wielu, wielu lat na przykład nie zrobiłem na asfalcie przewrotu judowego, a kiedyś to potrafiłem, a teraz to jakoś tak, no bo nigdy nie ćwiczyłem. Poważnie wam mówię, a więc widzicie, z kim macie do czynienia. Z jakimś takim naprawdę człowiekiem, który ma jakieś niezłe odchyły. No ale mniejsza z tym. To tak trochę żartobliwie. Bardzo nie lubię fruwać w obłokach, ale trzymajmy się mateczki ziemi, ale z drugiej strony jak mamy fruwać, to po prostu się powykłupiajmy, poweselmy się, pośmiejmy się. Śmiech to jest kapitalny masaż trzewi, bo się tutaj trzęsiemy i śmiejemy się, to wpływa na wydzielanie masy endorfin. Opowiadajmy sobie dowcipy, śmiejmy się i tak dalej, i tak dalej. To też jest odkwaszanie, kochani. Dobrze, o czym dzisiaj? Ponieważ w poprzedniej audycji powiedziałem, że na bazie takiej, no tamta była to prześmiewcza i złośliwa troszeczkę audycja, a może i bardzo,
gdzie ja po prostu no, bardzo mocno reaguję na teksty, gdzie widzę, gdzie czuję, gdzie czytam. No bzdury, przepraszam, ale bzdury, naukowe, tak zwane naukowe bzdury, gdzie mylone są po prostu pojęcia, wnioski są wyciągane nieprawidłowe kompletnie, odwrotne zupełnie, takie odwracanie kota ogonem i to nieświadome. Gdzie jest po prostu wiara w to, że ktoś wcześniej coś powiedział i to jest tak, jak ten ktoś powiedział, tak zwany autorytet. A ja ciągle od wielu lat powtarzam, nie ma autorytetów. Niektórzy mówią, ale słuchajcie, bo gdzieś tam występuje, jakieś prelekcje robi, słuchajcie, to jest autorytet. Jak ten przedstawiający sobie pójdzie, ja mówię, słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie ma żadnych autorytetów. Ja mogę być przez pewien czas waszym nauczycielem, przewodnikiem, no i nie zjem za was waszej zupy, nie przeczytam za was waszej książki, nie obejrzę za was waszego filmu jakiegoś. Wy macie sami to przeżyć. Ale nie ma autorytetów, są jedynie, ja rozumiem o co chodzi, no taki ktoś, do którego się tam powiedzmy jakiś szablon, matryca, taki wzór do naśladowania, ale nie ma autorytetów, wszyscy popełniają różnego rodzaju błędy, wszystko. Ja w ciągu życia popełniłem masę błędów i oby, a jeszcze jak wiele popełnię, to jeszcze mało. No ale w każdym razie mówimy tutaj o zakwaszeniu, o kwasicy i tak dalej. Poprzednia audycja przedstawiłem wam, no zresztą cały cykl na barwach zdrowia, playlista odkwaszanie mówi o tym, jaki mam do tego stosunek, jaka jest moja prawda i moja wiedza w tej dziedzinie. Moja, która tak prawdę mówiąc nie jest moją, tylko tych, którzy ją, że tak powiem, w laboratoriach, w pracowniach zdobywali w pocie czoła. Ja tylko to odnajduję, przetwarzam, sprawa załatwiona. Dąbrowski nie ma własnych instytutów, laboratoriów, uczelni i tak dalej, i tak dalej. Nie ma podwładnych pracowników. Pracuje jako single, że tak powiem. Wybieram tą wiedzę, staram się to przetwarzać na jakiś ludzki język i tak dalej. I teraz dzisiaj, w ramach odtrutki do tego poprzedniego tematu, że zakwaszenie to mit, kłamstwo, bzdura, oczywiście nie wasz, nie mój, dzisiaj oprzemy się na pewnej pracy naukowej. Więc posłuchajcie, udostępniam już ekran. I teraz popatrzmy, udostępniamy sobie. Co to będzie za praca? Momentalnie zamknę tutaj jedno pewne okienko. I teraz popatrzcie, jak zwykle National Library of Medicine. Jest taki ciekawy artykuł, low grade metabolic acidosis as a driver i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu macie link do tego artykułu do anglojęzycznej wersji. Będzie oczywiście w mojej audycji. Jak widzicie, sporo tego jest, ale nie będziemy się tym teraz posługiwali. Posłużymy się polskim tłumaczeniem. Zaraz zobaczymy, jaka jest wielkość tego 150. Niech zostanie 150, żebyście widzieli doskonale. A więc popatrzcie. Poważna strona naukowa. Wszystko sygnowane również przez tak zwany PubMed, chociaż od razu podkreślam, że w PubMed jest około może 20-25% różnego rodzaju prac, które ukazują się na całym świecie, a więc PubMed również nie jest wyrocznią. A miałem kiedyś na wykładzie takiego studenta medycyny, chyba 3. czy 4. roku, który siedział w pierwszym rzędzie i ciągle siedział w komórce i to było przeszkadzające bardzo, bo on co tam sprawdzał, to co ja mówię. Na przerwie podszedł do mnie, nie na przerwie, w trakcie mówię, przepraszam pana, bo ja chciałem tutaj coś powiedzieć, a proszę. Ale tego w PubMedzie nie ma. Ja mówię, no i co z tego, że nie ma? No później żeśmy porozmawiali sobie na ten temat, a więc już to był człowiek skrzywiony przez system, bo tylko to, co pan profesor powiedział, to, co jest w PubMed, to, co gdzieś tam ktoś tam napisał, innych on rzeczy nie dopuszcza. Żadnej dyskusji. To, co kto inny może powiedzieć, to jest bzdura. Więc posłuchajcie, jest temat. Kwasica metaboliczna niskiego stopnia jako przyczyna chorób przewlekłych. Kryzys zdrowia publicznego XXI wieku. Kochani, mamy dzisiaj ogromny problem. Mamy dzisiaj ponad 70 chorób, które określa się jako choroby cywilizacyjne. I nieraz mówię, cóż to za cywilizacja, która wyprodukowała te choroby cywilizacyjne.
taką jedną z takich pierwszych chorób cywilizacyjnych to była dna moczanowa, czyli podagra. Na podagle kiedyś chorowali przede wszystkim bogaci ludzie. W XV-XVI wieku to byli arystokraci, których stać było na wykwintne jedzenie, picie dużych ilości alkoholu, mięso i tak dalej, i tak dalej. Natomiast biedota, chłopi, którzy utrzymywali tych bogatych, tego nie jedli, bo nie stać ich było na zarżnięcie krowy, nie wolno było polować jelenia w królewskim lesie, no, kłania się tutaj Robin Hood i tak dalej. Więc co, jedli proste jedzenie, jakieś kasze, rzepę, kapusta, jakieś warzywka i tak dalej, i tak dalej. Z tym się tylko żywili. Więc słuchajcie, więc dna moczanowa, czyli podagra. A dzisiaj mamy ponad, powtórzę, 70 chorób, które określamy jako cywilizacyjne i oficjalna medycyna akademicka nie jest w stanie, nie wiem, nie umie, nie potrafi, może nie chce wyleczyć, bo nie chodzi o leczenie, tak jak leczenie nadciśnienia, leczenie poprzez branie pigułek, żeby ciśnienie nam nie skoczyło. Leczenie to jest wyleczenie, a leczenie to jest zupełnie co innego. Dobrze, więc kwasica metaboliczna niskiego stopnia jako przyczyna chorób przewlekłych, kryzys zdrowia publicznego XXI wieku. Macie tutaj autorów i tak dalej, i tak dalej. We wstępie, kwasica metaboliczna to przewlekła choroba. Popatrzcie, określa się to jako chorobę. Muszę sprawdzić w ICD-10, w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, czy faktycznie kwasica metaboliczna ma jakiś numer, czy została zakwalifikowana oficjalnie. Autor twierdzi, że to jest przewlekła choroba, na którą cierpi wiele osób w świecie zachodnim, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. I tutaj oczywiście tu będziecie mieli te takie odnośniki do konkretnych prac. Występuje, gdy w organizmie zatrzymują się kwasy, to jest takie wolne tłumaczenie, więc nieładnie może po polsku, co prowadzi do wyczerpania zasobów wodorowęglanu w organizmie. Wodorowęglany, czyli inaczej kwaśne węglany. Ja już kilka razy w audycjach o tym mówiłem. Kwaśny węglan lub inaczej wodorowęglan. Dlatego, że ten kwaśny jest spowodowany obecnością dodatniego jonu wodoru, H+. Dlatego wodoro, to jest kwaśny, a więc albo kwaśny węglan, albo wodorowęglan. Przykładem takim jest zwykła soda kuchenna NaHCO3, czyli kwaśny węglan sodu lub po prostu wodorowęglan sodu. Termin kwasica metaboliczna jest zwykle używany w odniesieniu do niskiego pH krwi lub kwasicy spowodowanej nieprawidłowościami metabolicznymi. I uwaga! Jeszcze raz, termin kwasica metaboliczna jest zwykle używany w odniesieniu do niskiego pH krwi lub kwasicy spowodowanej nieprawidłowościami metabolicznymi. Jest to jednak niewłaściwe, ponieważ w większości przypadków kwasicy metabolicznej nie występuje kwasica tutaj dodam od siebie, bo to trzeba pewne rzeczy zrozumieć, nie występuje kwasica krwi, czyli nie dochodzi do zakwaszenia krwi. Przypomnę, w poprzedniej audycji też mówiłem o tym zakwaszeniu, że to mit, że pH krwi, czyli potencjał jonów wodorowych we krwi, potencjał hydrogenii, powinna wynosić 7,35 do 7,45, średnio 7,365. Takie powinno być prawidłowe pH krwi. Raczej nie niższe, raczej lekko wyższe, a więc nie 7,35, bo to już jest niższy poziom, będziemy jeszcze o tym mówić. Jeżeli pH krwi spadłoby do 7,2, 7,1, zaczynają się bardzo poważne problemy zdrowotne, 7,0 krwi to jest śmierć człowieka. I organizm będzie bronił zakwaszenia krwi, jak nieboszczka PZPR socjalizmu, wiemy jak broniła i tyle. I w związku z tym, jeżeli nie starcza spożywienia składników mineralnych, żeby dostarczać, alkalizować tą krew, to organizm będzie ściągał te składniki mineralne z włosów, zębów, kości, paznokci, mazi stawowej, chrząstek, przede wszystkim ze szkieletu. Będzie, bo nie starcza. Nie starczy dla systemów buforowych, nie starczy dla mechanizmów kompensacyjnych zasobów minerałowych.
spożywienia, za mało tego jest. Tym bardziej, że to dzisiaj pożywienie, jedzenie, produkty do jedzenia, to są często produkty wysoko kwasotwórcze, bo zawierają toksyny w postaci po- polepszaczy, spóźniaczy, barwników, pestycydów, radionuklidów i takich innych, powiedzmy, plastiku, mikroplastiku i tak dalej, i tak dalej. A więc uwaga, kwasica metaboliczna to nie jest zakwaszenie krwi. I teraz w rzeczywistości niskie pH krwi, czyli na przykład 7,35 lub poniżej, jest zazwyczaj jednym z ostatnich markerów, czyli wskaźników zastępczych, które stają się nieprawidłowe u osób z kwasicą metaboliczną o niskim stopniu nasilenia. Jak to czytać? Czyli najpierw pojawia się kwasica wieloletnia metaboliczna, bezobjawowa, czyli czy tak zwana latentna, dochodzi do powstawania stanów zapalnych, dochodzi do chorób, jednej wielu, bo nigdy nie ma jednej choroby, i dopiero później i dochodzi do tego, że w końcu nie starcza zasobów i zaczyna spadać również lekko pH krwi, zmniejszać się to pH. Z 7 na przykład w 4 do 7,35, później 7 może 7,3 i tak dalej. A więc nie ma czegoś takiego, że najpierw powstaje cukrzyca, tak jak było to w poprzedniej audycji, tam pani autorka twierdziła, że cukrzyca jest przyczyną zakwaszenia, kwasicy. Nie, to kwasica, która powstaje, jest przyczyną wielu chorób, a nie odwrotnie. No, tam było bzdury nad bzdurami. I teraz dzieje się tak dlatego, że organizm utrzymuje prawidłowe pH krwi kosztem rezerw wodorowęglanów. No, przykładem, powtórzę, tych wodorowęglanów jest na przykład zwykła soda, NaHCO3. I tam jest NaHCO3. Kwasica metaboliczna, wodorowęglany, które potrafią neutralizować kwasy. Kwasica metaboliczna występuje głównie wewnątrz komórki i w płynie otaczającym nasze tkanki, czyli w płynie śródmiąższowym. I znowu macie tutaj materiały potwierdzające. Dalej, podczas sprawdzenia kwasicy metabolicznej lekarz powinien sprawdzić stężenie wodorowęglanu w surowicy naczczo, pH moczu, dokonując pomiaru w odstępie co najmniej 4 godzin od ostatniego posiłku, i 24-godzinne stężenie cytrynianu w moczu. Konia z rzędem dla tego, kto mi powie, oczywiście w metaforze nie mam ani konia, ani rzędu. Ostatni rząd i konia oddał pan Skrzetuski Rzędzianowi. Konia z rzędem tym, którzy powiedzą, którzy trafili na lekarza, który dokładnie to robi, co przed chwileczką przeczytałem, w Polsce. Chociaż nie ma powszechnie akceptowanego sposobu diagnozowania kwasicy metabolicznej o niskim stopniu nasilenia, niniejsza praca pomoże lekarzom w zrozumieniu możliwości sprawdzenia tej choroby u swoich pacjentów. Wiecie, jak określamy, czy ktoś jest zakwaszony, czy nie, czyli ma kwasicę metaboliczną niskiego stopnia? Po prostu są paski pH, można się w niej zaopatrzyć. Jest, tutaj takie żółte, siusiamy na te paseczki. Pierwszy mocz, pierwszy po śnie, poranny mocz, środkowy strumień moczu, siusiamy na te żółte papierki i widzimy, jaki będzie kolor ewentualnie tego paska. Jeżeli są takie żółte, lekko przechodzące w zieleń, to raczej jesteśmy zakwaszeni, bo pH porannego moczu u zdrowego człowieka powinno być P7, 7,4. A nie jest takie. Ja spotkałem tylko raz na kilka tysięcy osób jedynego człowieka. Okazało się, że jest sportowcem, kickbokserem, świetnym zresztą. Jacek Jasion, pozdrawiam cię, Jacku, z okolic Płocka. Jest jeszcze chyba radnym w Radzie Miejskiej Płocka. Rewelacyjny człowiek, rewelacyjny sportowiec i w dodatku wegetarianin. Sportowiec bez mięsa, no i tyle. A więc sprawdzamy z tym, że to nie może być jeden pomiar, ale na przykład średnia z tygodnia. Widzimy, jaką mamy tendencję, więc to jest taka zgrubna metoda. Dobrze.
Najpierw definicja, kochani, kwasicy metabolicznej. A, no przepraszam, tutaj na tym moim kanale to są takie trudne rzeczy. A dlaczego mają być łatwe? Ja się nie biję o miliony. Przyjdzie czas, że będą miliony subskrybentów. To nie o to chodzi. To nie jest połajanka jakaś polityczna, tylko chodzi o to, żeby to dostarczyć konkretną wiedzę. Czy wszyscy skorzystacie z tego? Nie wiem. Natomiast moje zadanie po prostu to przetrawiać i dostarczać. Dlatego szukam tej wiedzy i przetwarzam ją. Kwasica, czyli zbyt dużo kwasów we krwi, występuje tylko wtedy, gdy zdolność buforowania organizmu, mamy system buforów, które zapobiegają, zatrzymują, to są takie zderzaki, takie wiecie, no, jest jezdnia i są pobocza. Takie pobocza, że gdzie jeszcze samochód wjedzie, jeszcze ma szansę po prostu wyjechać na główną drogę. A więc gdy zdolność buforowania organizmu nie jest w stanie utrzymać normalnego poziomu pH, uważa się, że prawidłowe pH krwi wynosi 7,35-7,45. Jednak nawet przy prawidłowym pH krwi może wystąpić kwasica metaboliczna. Rozumiecie? To jest kluczowe zdanie. Ale krwi się nie da zakwasić. Wielokrotnie powtarzałem, nie chodzi, mówię do lekarzy nieraz, nie chodzi o zakwaszenie krwi. Chodzi o przekwaszenie tkanek. Czyli krew jest alkaliczna, zasadowa. Wynosi te 7,365 średnio, a tu występuje kwasica metaboliczna dotycząca tak zwanego interstycjum, czyli przestrzeni międzykomórkowych. W rzeczywistości, gdy pH krwi spadnie poniżej 7,4, zwykle dochodzi do zatrzymania kwasów w organizmie i łagodnej kwasicy metabolicznej. A więc zobaczcie, autor mówi, że pH krwi powinno wynosić, oscylować, przechodzić do tej górnej strefy 7,45. Już jak spada na 7,4, to już to znak, że we krwi też się zmniejsza ilość zasad, alkaliów. A więc zwykle dochodzi wówczas do zatrzymania kwasów w organizmie i łagodnej kwasicy metabolicznej. Jednakże pH krwi nie spada poniżej prawidłowego zakresu, dopóki kwasica metaboliczna nie stanie się ciężka, czyli nie dojdzie do katastrofy dosłownie. Gdy do tego dojdzie, lekarz zwykle określa to jako kwasicę metaboliczną. Jednak w rzeczywistości jest to kwasica lub zbyt dużo kwasu we krwi. A więc albo używajmy pojęcia kwasica krwi, albo kwasica metaboliczna. Kwasica krwi dotyczy krwi, a kwasica metaboliczna dotyczy tkanek. Zatem osoba z niskim pH krwi, a więc tym obniżonym, słuchajcie, poniżej 7,4, zatem osoba z niskim pH krwi prawdopodobnie cierpi na kwasicę metaboliczną o niskim stopniu nasilenia od lat, a co bardziej prawdopodobne od dziesięcioleci. I słuchajcie, no ja pierwszy raz tutaj spotkałem się chyba wczoraj, znalazłem ten artykuł, rewelacyjny. No sam, słuchajcie, to się dzieje tak, że jakby ktoś mi podsuwał te artykuły. To jest taka magia. Zresztą no nie jestem normalny, za to jestem naturalny. Moja cudowna kobieta, moja partnerka mówi, że ty jesteś w ogóle no, kosmita, kosmiczny rebeliant przy okazji i tak dalej, więc gdzieś kosmos wszechświat mi daje te materiały i tyle. No i dalej, kwasica metaboliczna o niskim stopniu nasilenia to choroba, na którą cierpi wiele osób w świecie zachodnim. Niska jakość oznacza, czyli niski poziom tego pH oznacza, że nie ma widocznych ani zauważalnych szkód, ale organizm zatrzymuje kwasy, wyczerpując zapasy wodorowęglanów, czyli nie wytrzymują bufory, nie są zasilane. Ja w poprzedniej audycji mówiłem, ściano, daj mi pieniążków. Tak modlimy się często pod ścianą, czyli pod bankomatem. A bankomat mówi, nie dam ci pieniążków dzisiaj, idź precz. A dlaczego nie da? No bo nie zasililiśmy tego bankomatu, czyli nie ma przelewów na nasze konto. Czyli bufory się wyczerpały. Mówiłem w poprzedniej audycji, jeżeli do zbiornika samochodu nie nalejesz benzyny, to nie pojedziesz. Jeżeli nie będzie uzupełniany na przykład olej do silnika,
to zatrzesz silnik i nie pojedziesz. Nie ma zasilania. I koniec, kropka. Jeżeli w piecu nie ma paliwa, nie ma węgla, drewna, to się wypali, będzie zimno. Wszystko. Nie są uzupełniane zapasy. Wodorowęglany, czyli alkalia, czyli ługi, czyli zasady, neutralizują kwasy. A w wielu tkankach w wyniku tego organizmu występują uszkodzenia. Zazwyczaj w przypadku kwasicy metabolicznej o niskim stopniu nasilenia pH krwi spada nieznacznie, podobnie jak poziom wodorowęglanów, czyli kwaśnych węglanów, przypomnę, a nadal pozostają one w tak zwanym normalnym zakresie. Tak więc jeśli pH krwi i lub poziom wodorowęglanów, czyli zasad, ługów, alkali, znajduje się w dolnej granicy normy, wysoce sugeruje to, że ktoś cierpi na kwasicę metaboliczną. Więc jeżeli nawet badacie krwi i w tym badaniu wyszło 7, na przykład 35, a nie 7,40, 7,45, to krew ma prawidłowe pH, ale to obniżone już pH świadczy o tym, że zmniejszają się zasoby minerałów w organizmie, a więc na pewno ma zakwaszony mocz, na pewno ma zakwaszone tkanki, na pewno ma zakwaszony organizm, na pewno w związku z tym ma stany zapalne, zaczynają się choroby, które nie powstają tak. Ale masz cukrzycę, dlatego jesteś zakwaszony. Nie, masz cukrzycę, bo jesteś zakwaszony. Wcześniej zakwaszenie wystąpiło. W przypadku kwasicy metabolicznej o niskim stopniu nasilenia całkowita zdolność buforowania krwi jest zmniejszona. Bufory nie wytrzymują. Brakuje pocisków w magazynku do kałacha. Przepraszam za te moje metafory, czasami trochę od czapy nazwę to tak, no ale wiecie doskonale, o co chodzi. A więc zdolność buforowania krwi jest zmniejszona, czyli zdolność neutralizacji kwasów. Dlatego w celu eliminacji dodatkowego kwasu konieczne będzie większe wykorzystanie mięśni, kości, tkanki łącznej. Czyli organizm, jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem, wielokrotnie o tym mówię, będzie wyczerpywał zasoby minerałów, będzie ściągał z zębów, z włosów, paznokci, kości, mazi stawowej, chrząstki. I w związku z tym pierwsze sprawy, jeżeli nas bolą stawy, mamy trudności czasami z chodzeniem, z porannym wstawaniem, sztywność palców i tak dalej, to znaczy, że jesteśmy zakwaszeni. Jeżeli lecą nam włosy, paznokcie, zęby, to znaczy, jeżeli pojawiają się grzybice zewnętrzne, na przykład na paznokciach, to znaczy, że jesteśmy zakwaszeni. I nawet jak żeś później, żeby zaczynasz się odkwarzać, masz prawidłowy pH, to często z tymi grzybicami jest bardzo trudna walka. Szkody kwasicy metabolicznej, znaczy szkody spowodowane przez kwasicę metaboliczną o niskim stopniu nasilenia, zwiększają się wraz z wiekiem i pogarszają się czynnością nerek w miarę zmniejszania się ich zdolności do wydalania kwasów. No bo słuchajcie, nerki są silnie obciążone. Wszystkie nasze narządy wewnętrzne będą silnie obciążane przez kwasy. Więc zachodzą procesy destrukcji. Zachodzą procesy, przepraszam za określenie, rdzewienia organizmu. Nie ma smarowania, nie ma zasilania paliwem i tak dalej. Wzrost poziomu kwasów w organizmie w dłuższej perspektywie pogarsza czynność nerek. I to chyba, o czym mówiłem w poprzedniej audycji, jeżeli na przykład badałem nieraz pH porannego moczu i bywało tak, że ktoś przynosi mi w jakimś naczyniu swój mocz, ja odkrywam i od razu w nos mi, że tak powiem, uderza woń amoniaku, ostra woń. Ja wkładam papierek lakmusowy i okazuje się, że ten papierek ma taki kolor granatowy. I on ten człowiek coś wie i już mówi, o widzi pan, nie mam zakwaszenia, granatowy papierek. Mówię, nie, jest pan potwornie zakwaszony od wielu lat. Dlaczego? Bo w tym momencie, gdyby pan miał, powiedzmy, w miarę zdrowy, chociaż nie ma czegoś takiego określenia, półzdrowy, częściowo zdrowy. Jajeczko nie może być częściowo nieświeże, albo kobieta nie może być tylko częściowo w ciąży.
Chodzi o to, że no w miarę sprawny, to u tego człowieka te kolory pasków będą takie żółte, lekko zielone ewentualnie. On jest zakwaszony, ale jeszcze wszystko funkcjonuje. Natomiast u człowieka, który na starcie ma granatowe paski, to albo idealnie zdrowy, a takich ludzi bardzo mało jest, albo po prostu ma już problemy z nerkami. Nerki źle filtrują krew, do moczu są wyrzucane zasady amonowe, amoniak. Dlatego ten mocz potwornie cuchnie, zabija dosłownie nam oddech, a kwasy zostają w organizmie, nie są wyrzucane, zostają i dalej wykonują tą destrukcyjną robotę. I dalej. Na przykład przewlekła kwasica metaboliczna prowadzi do przerostu nefronów w nerkach zwierząt, bo badano to na zwierzętach. Tu znowu jest praca na ten temat. Jest to prawdopodobnie spowodowane toksycznym działaniem amoniaku na nerki. No słuchajcie, ten naukowiec musi pisać prawdopodobnie, uważa się, no po prostu amoniak niszczy nerki. Kwasica metaboliczna może prowadzić również do zwiększonej utraty sodu i potasu z moczem, nie może, tylko prowadzi, a także zwiększonej utraty wody, zwiększając ryzyko odwodnienia. A woda, jedna z ról wody w organizmie to jest rozcieńczanie kwasów. Więc jeżeli zwiększona utrata wody, to kwasy się kumulują, zwiększa się ich stężenie w organizmie i są coraz bardziej groźne. Więc co trzeba robić jako jeden z elementów odkwaszania? Pić czystą wodę, nisko mineralizowaną. Ponadto kwasica metaboliczna, no przepraszam, okej. Ponadto kwasica metaboliczna może powodować utratę magnezu i wapnia z moczem. Nie tylko może, ale powoduje. Dobra, i lecimy dalej. Regulacja homeostazy kwasowo-zasadowej, czyli równowagi kwasowo-zasadowej. Jedną z cech współczesnej diety człowieka, dla której nie dokonano ilościowego porównania z dietą przodków przedrolniczych, jest brak równowagi w zakresie prekursorów, składników odżywczych, jonów wodorowych i wodorowęglanowych, czyli jonów wodorowych, które zakwaszają, i wodorowęglanowych, które odkwaszają. Wodorowęglanowe, czyli kwaśne węglany. W wyniku czego produkcja netto kwasu niewęglowego w organizmie wynosi ponad rząd. Ja już tutaj nie będę wielkości tych, bo to dla nas jest nieistotne. Normalnie zdrowy organizm ma wiele systemów buforujących, unieszkodliwiających kwasy, które przeciwdziałają gromadzeniu się kwasów. Jeśli jednak zdolność buforowania zostanie zmniejszona lub nie będzie w stanie wytrzymać obciążenia kwasami, tu jest określenie kwasem, ale ogólnie kwasami, mogą wystąpić szkody, takie jak rozpad mięśni, czyli tak zwana, słuchajcie, rabdomioliza. I ja o tym piszę w tej mojej książce, którą eksponuję, czyli czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Rozpad mięśni, rabdomioliza, bardzo niebezpieczne, może dojść do śmierci człowieka. A więc wystąpić takie szkody jak rozpad mięśni, dysfunkcja tkanki łącznej i kości. Dochodzi do osteopenii, dochodzi do osteoporozy, bo z kości są wyczerpywane składniki mineralne, pobierane do tego, żeby neutralizować kwasy, które mogą zagrozić prawidłowemu pH krwi. Łagodna kwasica może nasilać usuwanie minerałów z kości, usuwanie, czyli inaczej wykorzystanie minerałów z kości na rzecz ochrony krwi, pH krwi, i zwiększać aktywność osteoklastów, czyli takich czynników kościogubnych, jednocześnie zmniejszając aktywność osteoblastów, czyli czynników kościotwórczych, powodując uwalnianie wapnia z kości i zwiększając ryzyko osteoporozy, czyli rzeszotowienia kości i tworzenia się kamieni nerkowych. Teraz popatrzcie, przecież tu jest wyraźnie powiedziane, dlaczego pojawiają się kamienie nerkowe, ale też kamienie w woreczku żółciowym, piasek w nerkach, w pęcherzu moczowym i tak dalej. Kwasica metaboliczna niskiego stopnia.
Uszkodzenia te są bardziej prawdopodobne u osób z zaburzeniami czynności nerek, oczywiście, bo jeżeli już to zakwaszenie jest tak silne, że bardzo destrukcyjnie działa na nerki, no to jest jeszcze gorzej. To powolne wyczerpywanie się systemów buforowych naszego organizmu utrzymuje normalne pH krwi pomimo przeciążenia kwasami. Tak, bo krew ma być chroniona. Zatem niektóre osoby mogą mieć normalny poziom pH krwi, tak zwany prawidłowy, i w pełni funkcjonujący system buforujący w organizmie, podczas gdy inne mogą mieć normalne pH krwi, ale ich systemy buforujące są niewystarczające. Nagromadzenie kwasu w komórce i lub płynie śródmiąższowym może prowadzić do uszkodzenia komórek, bólów i insulinooporności, czyli mamy do czynienia z cukrzycą typu 2. A dlaczego bóle? Bo jeżeli są, popatrzcie, słuchajcie, zakończenia nerwowe, to jony wodorowe H+, drażnią po prostu te zakończenia nerwowe i w związku z tym powstaje ból. Przenoszone są impulsy bólowe, a ból to jest oznaka: Janusz, co się w twoim organizmie nie dzieje, źle dzieje. Stawy bolą, ledwie chodzę. A jak po zakwasach na przykład dam sobie czadu 2 godziny ostrego treningu, przez rok nic nie robiłem, dzisiaj ledwie łażę. Wszystkie kości, jak się mówi, bolą, znaczy mięśnie. Bo jest kwas mlekowy. Kwas, czyli jony wodorowe, które drażnią zakończenia, powtarzam, nerwowe i boli. I trzeba te jony wodorowe zneutralizować. Jednym z systemów buforujących w organizmie jest wodorowęglan, czyli kwaśny węglan. Układ, znaczy węglany są różne, węglan sodu i tak dalej, i tak dalej. Układ ten jest głównym układem buforującym we krwi i pomaga w utrzymywaniu prawidłowego pH krwi. Zazwyczaj poziom wodorowęglanów, powtarzam do uporu, czyli inaczej, wodorowęglan, czyli kwaśnych węglanów surowicy, spada przed pH krwi. Dlatego też oznaczanie stężenia wodorowęglanów surowicy krwi na czczo jest ważne przy wykrywaniu kwasicy metabolicznej o niskim stopniu, czyli kwasicy metabolicznej niskiego stopnia nasilenia. Jednak nadal należy go łączyć z kilkoma innymi testami. I tu są, słuchajcie, dalej są podane dane, jaka to jest dla nas jako niefachowców, to nie jest istotne i tak dalej, i tak dalej. Co tam jeszcze? W każdym razie, jeżeli dojdzie do tego, że stężenie wodorowęglanów surowicy na poziomie tu wskazanym lub poniżej pojawi się, należy uznać to za nieoptymalne oczywiście i sugeruje kwasicę metaboliczną niewielkiego stopnia, czyli niskiego stopnia, zwłaszcza w połączeniu z niskim poziomem cytrynianu w moczu. A co to oznacza niski poziom cytrynianu w moczu? To oznacza, że do wnętrza komórek nie mogą się dostawać cytryniany, które odkwaszają wnętrze komórki, bo kwaśne węglany, czyli wodorowęglany odkwaszają zewnętrzne komórki, a cytryniany wnętrze komórki. I wiąże się to z wysokim poziomem amonu w moczu. pH moczu mniejsze niż 5,3, słuchajcie, 5,3, a 7,3, to znaczy, że 5,3 jest 100 razy silniejszym kwasem od pH 7,3. A więc pH moczu mniejszy niż 5,3 u dorosłych lub 5,6 u dzieci prawie na pewno wskazuje na kwasicę metaboliczną i występuje u dużej części populacji. To teraz, kochani, jeżeli ta większa, ogromna część populacji ma taki stan zakwaszenia, to co my się dziwimy, że chorujemy na choroby tak zwane cywilizacyjne, permanentne. Tym bardziej, że to zakwaszenie trwa dziesiątki lat, powoduje stany zapalne ciągle destrukcję, degradację organizmu, w końcu musi wystrzelić po prostu choroba. I to nie jedna. Jednakże pH moczu mniejsze niż 6,5 wskazuje na wydalanie netto kwasu. Tutaj jest podana ilość, co może prowadzić do zatrzymania kwasu i kwasicy metabolicznej u około 50% populacji.
co może prowadzić do zatrzymania kwasu, czyli po prostu jeżeli to pH moczu jest tylko lekko kwaśne, leciutko, to znaczy, że jednak te kwasy nie są wydalane i przez wiele lat zatrzymują się, no i zaczynają być po prostu problemy. Zatem nawet pH moczu wynoszące 6,5 lub mniej może sugerować kwasicę metaboliczną o niewielkim stopniu nasilenia. A teraz słuchajcie, kochani. A wiecie, jak najłatwiej zadziałać na wirusy? Odkwasić organizm. Dlatego, że w organizmie alkalicznym, gdzie pH polarnego moczu stale jest 7,4, nie ma mowy o replikacji wirusów. Również tych typu SARS, czyli oddechowych, z naczelnym celebrytą, którego tu nie wymienię na razie, a o którym się wiecie, o kim mowa. Ten z 2019. Nie ma mowy, dlatego dr Bodnar z Przemyśla, który zapadł sam na celebrytę, leczył się amantadyną, która to amantadyna, kochani, odkwaszała komórki organizmu, czyli nie dopuszczała do tego, żeby wirusy wtargnęły, dokonywały replikacji, namnażania się itd., itd. Dla większości osób optymalne pH moczu wynosi 6,8 do 7,0, co oznacza wydalanie kwasu netto na poziomie około zera. To trzeba tutaj rozumieć, po prostu nie dochodzi do nagromadzania się kwasu. No i tutaj jest, słuchajcie, są pewne dane i tak dalej, to można sobie świetnie analizować, nieważne, tu powinni lekarze się tym zająć. I teraz słuchajcie, 4 główne mechanizmy kompensujące przewlekłą utajoną kwasicę metaboliczną. Kiedy białka ulegają rozkładowi w organizmie, uwalniają jony H+, jony wodorowe lub protony, bo białko zakwasza, nadmiar białka zakwasza. Po zużyciu anionów organicznych, wodorowęglan, cytrynian, mleczan, octan, glukonian, jabłczan, a te aniony organiczne neutralizowałyby dodatnie jony wodorowe, więc zużywamy te aniony. Głównym układem buforującym, eliminującym kwasy z organizmu są nerki. Nerki wytwarzają amoniak NH3, który wiąże się z kwasem, czyli z jonami, dodatnimi jonami wodoru i tworzy amon NH4+. Fosforany takie mogą przemieszczać się wraz z jonami wodoru w celu ich eliminacji z moczem. Jednakże główną drogą wydalania kwasu przez nerki jest zwiększone tworzenie się amoniaku, który jest bezpośrednio toksyczny dla nerek. Co ważne, układem buforującym, który pozwala na to, są nasze mięśnie. Rzeczywiście produkcja amoniaku, który zachodzi w komórkach kanalików nerkowych, pochodzi głównie z rozkładu aminokwasu azotowego glutaminy. W mojej właśnie książce czego mogłeś nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu, skutecznym odchudzaniu, jest rozdział dlaczego zakwaszenie przeciwdziała budowie masy mięśniowej. Tam dużo mówiłem o sportowcach, jakie mają problemy. Właśnie mówiłem o glutaminie między innymi. W ten sposób mięśnie szkieletowe, czyli główne mięśnie utrzymujące nasz szkielet, główne mięśnie, ulegają rozkładowi sarkopenii, dostarczają azotu z glutaminy do wydalania kwasu z organizmu, ale tracimy mięśnie. Ten rozpad mięśni, czyli rabdomioliza, można zrekompensować na przykład podnoszeniem ciężarów, co sygnalizuje organizmowi wzrost mięśni, no bo ćwiczenie, siłownia i tak dalej, ma to spowodować przyrost mięśni, ale jednocześnie trzeba mieć z czego budować te mięśnie i trzeba mieć czym się odkwaszać, bo podnoszenie ciężarów zakwasza jednocześnie. Ale synteza białek mięśniowych i regeneracja zostaną zmniejszone w stanie kwasicy. Więc co z tego, że będę podnosił ciężary, będę ćwiczył ciężko, bo tu mają mi mięśnie, słuchajcie, narastać i tak dalej, być twardy, mam być silny, taki kark, uda i tak dalej, piersi, wszystko, sześciopak na brzuchu,
Ale powtórzmy, synteza białek mięśniowych i regeneracja zostaną zmniejszone w stanie kwasicy. Bo tutaj o co chodzi? Jeżeli ćwiczymy bardzo ciężko, siłka tak zwana, to nadrywamy włókienka mięśniowe i te włókienka mięśniowe muszą się zregenerować. Przynajmniej dobę trzeba mieć na regenerację, dostarczyć takie pożywki białkowe, żeby szybko to połatać, że tak powiem, i wówczas mięśnie się zwiększają. Na tym to wszystko polega. A dochodzi do rozpadu mięśni. Dobrze. Nawet jeśli rozpad mięśni zostanie zrównoważony przez syntezę białek mięśniowych, nerki będą powoli ulegać uszkodzeniu w wyniku konieczności chronicznego wydalania dużych ilości kwasu. Piękne. Dla mnie słuchajcie, ja zdaję z tego sprawę, że nie dla wszystkich może to być strawne, ale staram się. Słuchajcie, bierzcie to raczej na takie czucie, nie musicie tego do końca rozumieć. To trzeba naprawdę poczuć. Nie wiem w jaki sposób, jakim 7. zmysłem czy 28, nie wiem, ale myślę, że to doskonale rozumiecie. Drugi szlak, który pomaga wyeliminować kwas z organizmu, polega na zwiększonym wydzielaniu jonów wodorowych w kanalikach nerkowych. Przypominam, jony wodorowe zakwaszają. H+. Nawet przy łagodnej kwasicy ilość i aktywność wymieniacza jonowego Na+, H+, no Na, sód, dodatni jon sodu na dodatni jon wodorowy w nerkach wzrasta, co prowadzi do eliminacji H+, do jonów wodorowych i jednoczesnego wchłaniania zwrotnego sodu. Ogólny wpływ na sód w moczu nie jest jednak w dalszym ciągu rozstrzygający, ponieważ dane sugerują, że kwasica metaboliczna zwiększa utratę sodu z moczem, potencjalnie z powodu uszkodzenia kanalików i śródmiąższowego oraz utraty zdolności nerek do ponownego wchłaniania sodu. A więc zobaczcie, z której strony byśmy nie podchodzili, kwasica załatwia nas na cacy. Trzecią drogą eliminacji kwasu z organizmu jest połączenie cytrynianu z jonami wodorowymi. O, słuchajcie, tutaj czym się wam pochwalę, to znaczy nie będę pokazywał, co to jest dokładnie, co to za puszka, tak trochę tylko, ale codziennie po prostu to zażywam, że tak powiem. O, sypię sobie takie, powiedzmy, deneczko, tu są po prostu drażetki i albo kilka razy dziennie, albo raz dziennie, powiedzmy, łykam, popijam tą szklanką wody i sprawa załatwiona. Ale ten produkt zawiera między innymi wodorowęglany, czyli kwaśne węglany i całą masę cytrynianów. Między innymi magnezu, chyba wapnia, nie pamiętam dokładnie i tak dalej. I cytryniany wchodzą do wnętrza naszych komórek i odkwaszają komórkę wewnątrz niej. Kiedy gromadzimy kwas, wydalanie cytrynianów z moczem spada, ponieważ one ponownie wchłaniane do organizmu przez komórki kanalików nerkowych. Zatem w stanach kwasicy metabolicznej o niskim stopniu nasilenia, uwaga, podkreślam, żeby nie było jasności, to, że jest to kwasica niskostopniowa, to nie oznacza, że ona nie jest groźna, bo liczy się czas. Mocz będzie zawierał mniej cytrynianów. Cytrynian może przyjąć 3 protony, tworząc nienaładowany kwas cytrynowy. Ostatecznie ulega on rozkładowi na wodę i dwutlenek węgla, eliminując jony 3H+. Jednakże zmniejszenie stężenia cytrynianów w moczu zwiększa ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych. Zmniejszenie poziomu cytrynianów w moczu powoduje, że mniej cytrynianów wiąże się z jonami wapnia w moczu, które tworzą bardziej rozpuszczalne kompleksy wapń-cytrynian w porównaniu z kwasem szczawiowym, a kwas szczawiowy to przecież jest źródło kamieni nerkowych. Zatem kamienie nerkowe szczawianowo-wapniowe mogą być spowodowane, czytajcie, są spowodowane, bo są prace naukowe na ten temat,
kwasicą metaboliczną o niskim stopniu nasilenia, którą można złagodzić poprzez zwiększenie dawki wodorowęglanów lub cytrynianów w diecie. I to, co pokazywałem, to są właśnie wodorowęglany i cytryniany w mojej diecie, suplementy. Ja nie mam problemu z oddawaniem moczu, nie mam kamieni nerkowych, nie mam piasku w nerkach, nie mam z tym żadnych problemów. Czwartym i ostatnim systemem buforującym jest uwalnianie minerałów i ich anionów organicznych, takich jak fosforany i węglany, z kości i przedziałów komórkowych. Badania przeprowadzone w latach 60. XX wieku potwierdziły, że duże ilości kwasów w diecie zwiększają rozkład kości, czyli dochodzi, słuchajcie, do osteopenii i do osteoporozy, rzeszotowienia kości. Dalej. W rzeczywistości łagodna kwasica zwiększa aktywność osteoklastów, czyli kościozgubnych, i zmniejsza aktywność osteoblastów, kościotwórczych, co prowadzi odpowiednio do zwiększonego rozpadu kości i zmniejszenia budowy kości, czyli no, tłumaczenie nie jest dokładne, bo to translator tłumaczy, czyli pogarszanie się mechanizmów budowy kości. Może to spowodować zwiększone uwalnianie wapnia i fosforu z kości, wyższe stężenie wapnia w moczu i zwiększone ryzyko wystąpienia kamieni nerkowych szczawianowo-wapniowych. I teraz jakie są endogenne źródła kwasów, czyli endogenne, czyli wewnętrzne w naszym organizmie? To są przede wszystkim dodatnie jony wodorowe, czyli protony. Jeżeli wyobrazimy sobie atom wodoru, to atom wodoru składa się z jądra atomowego, czyli protonu, i jednego elektronu. Jeżeli atom pozbawimy elektronu, to zostanie tylko sam proton, czyli dodatnio naładowany jon. Występuje w postaci H3O+, to są kationy tak zwane hydroniowe, kwas związany jest z wodą. Dalej, to jest kwas siarkowy, to jest kwas fosforowy. Kochani, jeżeli pijemy Coca-Colę, tam jest kwas fosforowy, dawajmy jak najwięcej dzieciom tych kwasów. Niech się przyzwyczajają. Zawczasu niech niszczą nerki. A przepraszam za ironię, ale jak ja widzę na stołach w wielu domach, na wielu przyjęciach ich dzieci i urodzinki mają, imieninki, oczywiście przede wszystkim Coca-Cola, to miałbym ochotę taką butlą trzepnąć w łeb rodziców, każdego po trochę tych rodziców. Przepraszam za drastyczność, u mnie sadysta wychodzi ze mnie. Mr. Hyde, bo z jednej strony dr Jekyll, ten dobry, tłumacząca, z drugiej strony taki, wiecie, zakapior. Dalej. Kwas moczowy, kwas mlekowy, ketokwasy, czyli kwas acetooctowy, kwas beta-hydroksymasłowy i tyle. Egzogenne źródła kwasów, czyli kwasy pochodzące z zewnątrz, spoza organizmu. Pokarmy dla zwierząt, pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Szczególnie ostry, topiony ser, jara, mięso, ziarna, diety ketogeniczne, niskowęglowodanowe. Uwaga na diety keto. One są bardzo dobre. Tutaj bracia rodzeń o tym mówią. Kłaniam się, panowie, bo mają ogromną wiedzę i dietę keto trzeba tylko umieć przeprowadzić odpowiednio. I zwykle zwiększa to jedynie obciążenie kwasem, dopóki organizm nie przystosuje się do wykorzystania tak zwanych ketonów w diecie ketogenicznej, a więc trzeba dietę keto umiejętnie przeprowadzić. Wtedy będzie ok. Dalej. Ćwiczenia beztlenowe zwiększają zakwaszenie. Długotrwałe posty, 48-godzinne lub dłużej. Trzeba umieć również posty przeprowadzić. Ale jakie są endogenne bufory zasadowe, czyli to, co nam służy, to, co nam neutralizuje kwasy. Endogenne, czyli wewnętrzne, wewnątrz organizmu. Dwuwęglany, cytryniany, kości, czyli nasz szkielet. Nie wiem, o co chodzi z białkiem, ale być może coś tam... tu najprawdopodobniej chodzi o mięśnie. Kreatyna, fosforan, karnozyna, hemoglobina, albumina i tak dalej. I zewnętrzne, egzogenne bufory zasadowe, pochodzące z zewnątrz, mleczan, octan, jabłczan, glukoniany,
Ach, proszę Państwa, tu jest na przykład tym, co Wam pokazywałem, glukonian miedzi. A wiecie, jak wspaniale glukonian działa na cerę? To jest rewelacja, glukonian miedzi. Wodor węglany, dalej owoce, warzywa, szczególnie szpinak, daktyle, rodzynki, śliwki, czarne porzeczki, śliwki i tak dalej. Nie wiem, co tutaj robi kawa i herbata, bo być może tłumaczenie jakieś dziwne, ale kawa i herbata są zakwaszające. Dlaczego gromadzi się kwas w organizmie? W organizmie kwas definiuje się jako jony wodorowe, H+, a pH oznacza moc wodoru, potencja hydrogenii, która jest miarą jonów wodorowych we krwi w skali logarytmicznej. Zasada jest definiowana jako akceptor jonów wodorowych, który obejmuje w organizmie wodorowęglan, HCO3 i cytrynian. Większość diet prowadzi do dodatniego wydalania kwasu z moczem każdego dnia. Tu pewna liczba jest tego wodorowęglanów, czyli potencjalnych wodorowęglanów jest tracone każdego dnia w kale, nawet u osób stosujących dietę bogatą w kwasy. W okresach kwasicy metabolicznej następuje zmniejszenie utraty alkaliów w kale, ale nie ich całkowite odcięcie. Słuchajcie, tutaj pewnych rzeczy ja też nie rozumiem, więc nie silię się na to, żeby Wam dokładnie wytłumaczyć. Być może kiedyś się zastanowię, porozmawiam z kimś mądrym i to mi wytłumaczy, dlaczego w kwasicy metabolicznej następuje zmniejszenie utraty alkaliów w kale. Nerki odgrywają ważną rolę w ponownym wchłanianiu dużych ilości wodorowęglanów, których ilość zmniejsza się wraz z wiekiem uszkodzeniem nerek. Zatem u ludzi można uważać za organizmy produkujące kwasy i tracące zasady, co częściowo jest powodem, dla którego uważa się, że tak wielu ludzi w świecie zachodnim cierpi na kwasicę metaboliczną o niskim stopniu nasilenia. A skutkiem tej kwasicy metabolicznej, niskostopniowej, jest tych ponad 70 chorób, z którymi medycyna oficjalna sobie nie radzi. Co tam jeszcze takiego? Nie wszystko. A, dobrze. Część pomijam, bo to są takie jakieś po prostu troszeczkę problemy. Po prostu chodzi o to, że w miarę pogarszania się na przykład czynności nerek, czy zwykle występuje z częstością 1%, począwszy od 20 roku życia, czyli od 20 do 50 roku życia, pogarsza się stan naszych nerek, czynności zmniejszył się o 30%, o 1/3. Wówczas zmniejsza się zdolność nerek do wydalania kwasu i zapobiegania jego zatrzymywaniu w organizmie. Coraz więcej w miarę wieku zatrzymujemy kwasów, tym bardziej ludzie starsi powinni mieć suplementy. Rzeczywiście, zdolność nerek do wydalania kwasu przez nerki osób w wieku 55-75 jest około, tu jest pewna liczba, mniejsza dziennie w porównaniu z młodymi ludźmi. Z tego powodu osoby w wieku 55 lat i starsze są szczególnie podatne na zatrzymywanie kwasu. Ponadto wraz z wiekiem mamy tendencję do wybierania żywności, która bardziej wytwarza kwasy niż zasady, co dodatkowo przyczynia się do zatrzymywania kwasu w organizmie. Dobrze, co dalej? Skąd bierze się kwas w diecie? Białko zwierzęce jest największym źródłem kwasu w diecie, ponieważ jest bogate w aminokwasy zawierające siarkę, metioninę i cysteinę, co prowadzi do powstawania kwasu siarkowego i jonów wodorowych w organizmie, jony wodorowe H+. Jak wspomniano wcześniej, jony wodoru, które techniczne są związane z wodą w postaci H3O+, i nazywane są jonami hydroniowymi, są kwasami w organizmie. Jony wodorowe dostarczane są również w diecie w wyniku metabolizmu fosforanu w diecie. Mięso i jaja są również bogate w fosfoproteiny i fosfolipidy, które zawierają duże ilości fosfoseryny, lecytyny i amonu, które również tworzą jony wodorowe w organizmie. Zatem białko zwierzęce, szczególnie mięso, jaja i sery,
powodują powstawanie dużych ilości kwasu w organizmie. Owoce i warzywa są bogate w aniony organiczne, neutralizujące po prostu jony wodorowe, tak jak cytrynian, jabłczan i glukonian, które w organizmie przekształcają się w wodorowęglany, czyli kwaśne węglany. Wodorowęglan to zasada, ług alkalia w naszym organizmie, która neutralizuje kwas. Zatem pokarmy zwierzęce mają dodatni potencjał ładunku kwasu nerkowego. Pral, mówiłem o tym pralu wcześniej, na w poprzedniej już audycji. I podczas gdy pokarmy roślinne mają ujemny pral. No i tutaj lista pral różnych produktów znajduje się w tabeli, mniejsza z tym. Nikt tego nie będzie stosował na dłuższą metę, bo trzeba byłoby liczyć z ołówkiem w ręku i tak dalej. Płuca nie mogą na dłuższą metę wpływać na stan kwasowo-zasadowy, ponieważ jeden wodorowęglan zostanie zneutralizowany i wyeliminowany tą drogą przez jeden jon wodorowy. Zatem gdy w diecie brakuje podstawy do zneutralizowania nadmiaru kwasu, organizm musi zwrócić się do derek o wyeliminowanie kwasu poprzez zwiększenie produkcji amoniaku i lub wewnątrzkomórkowego uwalniania fosforanów i lub rozkładu kości, wykorzystania kości do wyprodukowania dodatkowych wodorowęglanów i minerałów alkalicznych, żeby zneutralizować kwasy. Problem rozwiązany pozornie, ale tracimy mięśnie, tracimy kości. I problem, jak wspomniano wcześniej, wytwarzanie amoniaku w celu wyeliminowania nadmiaru kwasów jest szkodliwe dla nerek, jeśli jego poziom jest podwyższony w dłuższej perspektywie. I słuchajcie, a więc jeżeli w organizmie wytwarzamy amoniak w celu wyeliminowania kwasów, ten amoniak pojawia się w moczu, więc wówczas widzimy, że paseczki pH, sprawdzamy to pH przy pomocy sprawdzenia polarnego moczu, paski są granatowe, mocz cuchnie, no i wydaje nam się, że jesteśmy odkwaszeni. Nie, jesteśmy właśnie wprost przeciwnie, silnie zakwaszeni, ten proces się pogłębia. Dodatkowo mięśnie i tkanki łączne ulegają rozkładowi, aby zapewnić azot potrzebny do wytwarzania amoniaku. Czyli dochodzi do sarkopenii, utraty mięśni lub w ogóle do rabdomyolizy, czyli tak zwanego upadku. Zatem ciągła produkcja dużych ilości amoniaku w celu wydalenia dużych ilości kwasu może mieć długoterminowe konsekwencje zdrowotne. System ten nie jest doskonały i nerki mogą wydalić jedynie pewną ilość kwasu, zanim nastąpi jego zatrzymanie. Dlatego też najłatwiejszym sposobem na radzenie sobie z dietą dostarczającą dużych ilości kwasów jest spożywanie suplementów zawierających wodorowęglany, wodorowęglan sodu lub potasu, wody mineralne zawierające wodorowęglany, upewniając się, że woda ma niską zawartość siarczanów lub owoce i warzywa w celu zrównoważenia wysokobiałkowej diety. Teraz słuchajcie, co do wody. Woda ma przede wszystkim zmniejszać stężenia kwasów, wypłukiwać je, myć. Dlatego woda powinna być moim zdaniem jak najczystsza, ale my właśnie powinniśmy brać suplementy, zażywać suplementy. Tymczasem autorka artykułu, o którym ja mówiłem w poprzedniej audycji, mówi, suplementy to jest wyrzucanie pieniędzy. Oczywiście ona ujęła innymi słowami, jest to nieekonomiczne. Dziękuję bardzo za dyplomatyczny język. Wyrzucanie pieniędzy na suplementy. No zależy jeszcze jakie suplementy. Trzeba czytać. Kochani. Co jeszcze? O, na przykład cytrynian, potasu i sodu należy spożywać po posiłku, popijając dużą ilością wody. Osoby z wysokim poziomem potasu we krwi lub cierpiące na chorobę nerek powinny zachować ostrożność przy suplementowaniu potasu, zgadza się, ale tutaj chodzi o różne postaci potasu, dlatego że jeżeli nie chodzi o pojedynczy suplement zawierający potas, tylko wieloskładnikowe, wówczas zupełnie inaczej to wszystkie działa.
No i co jeszcze? No właśnie tutaj jest cały szereg, to co pokazywałem, cały szereg wodorowęglanów i cytrynianów. I popijamy dużą ilością wody. A, teraz posłuchajcie. Szkody spowodowane przez kwasicę metaboliczną niskiego stopnia. Cukrzyca typu 2, insulinooporność, zwiększona glukoneogeneza, naciśnienie, utrata kości, osteoporoza, osteopenia, sarkopenia, no, zanik mięśni, utrata minerałów z macierzy kostnej, zwiększona aktywność osteoklastów, czyli rozpad kości, zmniejszona aktywność osteoblastów, czyli pogorszenie mechanizmu budowy kości, utrata mięśni, zmniejszenie siły mięśni, utrata tkanki łącznej, fibromialgia, czyli bóle niewiadomego pochodzenia, hiperrurykamia. Pisałem wszystko o tym w tej mojej właśnie książce. Dna moczanowa, pogorszenie funkcji nerek, uszkodzenie cewkowo-śródmiąższowe, kamienie nerkowe. Mniej cytrynianu w tym momencie wiąże się z wapniem, a więcej wapnia z kwasem szczawiowym, co zwiększa powstawanie kamieni szczawianowo-wapniowych. Obniżone pH moczu, zwiększające powstawanie kamieni moczanowych, czyli jak mamy niskie pH, co niby jest dobre, czyli świadczące o tym, że jest duże zakwaszenie, bo bakterie się nie będą rozwijały. Bzdura nad bzdurami. Utrata soli z moczem, czyli składników mineralnych, ujemny bilans sodu i chlorków, inne niedobory minerałów, zwiększona utrata sodu, chlorków, potasu, wapnia, magnezu, siarczanu, fosforanu z moczem. Utrata sodu i potasu wynika ze zmniejszenia wchłaniania zwrotnego tych minerałów przez nerki i tak dalej. Utrata wapnia, magnezu, fosforanu wynika z utraty kości, utrata tauryny, zwiększona utrata wody z moczem, odwodnienie, zmniejszona wydajność ćwiczeń. I co z tego, że się naćwiczysz na siłowni? To, o czym ja mówiłem wam, mam w tej mojej książce tu eksponowanej rozdział, dlaczego zakwaszenie przeciwdziała budowie masy mięśniowej i tak dalej. No i słuchajcie, to byłoby na tyle. Tu jest na dole no, taki rodzaj streszczenia i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie tutaj dość mocno, po prostu i tyle, i wszystko. Będziemy zatrzymywać chyba dalsze czytanie i tak dalej, bo już nie ma sensu, wiecie o co chodzi. Więc popatrzcie. Zakwaszenie jest bardzo groźne. Zakwaszenie istnieje. Zakwaszenie nie krwi, bo organizm będzie utrzymywał pH krwi jak tylko się da. Powtarzam to wielokrotnie w różnych audycjach. Nawet pomimo tego, że będziemy chorować na ciężkie choroby, to pH krwi będzie prawidłowe. Czyli będzie w granicach tej normy 7,35, 7,45, ale w pobliżu tego mniejszego wskaźnika 7,35. I to już świadczy o tym, że mamy kwasicę metaboliczną niskiego stopnia. I ta kwasica metaboliczna niskiego stopnia nas niszczy. Rok po roku. Między innymi powoduje pogorszenie pracy nerek. 1% w stosunku rocznym od 20 roku życia. Kiedy mamy 50 lat, czyli 30 lat upłynęło, 30% mocy nerek utraciliśmy. 60 lat, 40% mocy nerek, pracy nerek, tych mechanizmów żeśmy utracili. Kiedy w związku z tym trzeba zaczynać dbanie o organizm? Kiedy będziemy mieli 70 lat? Chwała Bogu, że ja 25 lat temu zacząłem rozumieć pewne rzeczy, zacząłem zdobywać wiedzę. Dzisiaj z wami się tym dzielę. No, słuchajcie, temat był bardzo trudny również dla mnie, bo ja przecież też nie znam wszystkich tych niuansików. Bazuję na tłumaczeniu, powiedzmy, translatorem, by raczej bym sobie nie poradził. Dzięki temu, że no, znam pewne mechanizmy już, to jakoś tam połatałem, powiedzmy, tą treść. Mam nadzieję, że żeście zrozumieli. Podstawowy przekaz jest jeden. O, tutaj, odkwaszaj się. Odkwaszaj się. Metody są. Powtarzam, można pić czystą wodę, można chodzić na spacery, można troszeczkę pobiegać, można jeździć rowerem, można pływać, można tańczyć, można się śmiać, można jeść więcej warzyw, a mniej mięsa i tak dalej, i tak dalej.
Jak najmniej bułeczek, wyeliminować bułeczki, ciasteczka, żelki dla dzieci, odebrać na siłę. No ja wiem, że do was przyjdzie wówczas MOPS, czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zapyta: proszę pani, dlaczego pani jest wyrodną matką, dlaczego pani pozbawiła swoje dziecko żelków? Czy żelek, jak to się prawidłowo mówi. No ale liczmy na to, że panie z MOPS-u nie będą chciały się fatygować, bo im się nie będzie chciało zwyczajnie. I tyle. Dobrze, kochani, no tak mało humorystycznie. Odkwaszajmy się. Róbmy wszystko, żeby robić. Jeżeli nie możesz zrobić tego, co ja ci mówiłem, bo to przynajmniej rekompensuj to naprawdę suplementami dobrej klasy, wysokiej klasy. Jeżeli ktoś będzie chętny, tak się reklamuje, mam dostęp do doskonałych suplementów, niczego nie sprzedaję. Będziecie chcieli, wprowadzę was i będziecie sami sobie po prostu zaopatrywali się w to, co chcecie, kiedy chcecie, za ile chcecie i sprawa załatwiona. Cały kompleksowy program zdrowia stoi do waszej dyspozycji, jeżeli tylko będziecie chcieli. Każdy ma możliwość wyboru. Albo tak, albo nie i sprawa załatwiona. Moje życie jest moim życiem, moje zdrowie jest moim życiem, moim zdrowiem, więc ja robię to, co chcę. Mój syn, moja mama, wielu moich znajomych po prostu korzysta z tego. Powyprowadzaliśmy wielu ludzi przy pomocy tego całego programu z wielu problemów zdrowotnych. To działa po prostu i wszystko, ale początek to jest odkwaszanie. Wasze zdrówko, a tu już mam resztki wody z cytryną i z niewielką ilością żelu alesowego. Rewelacyjnie polepsza wchłanianie wszelkich innych substancji. Ojej, kwaśna, cytryna tam jest. A wiecie, jeżeli włożycie papierek lakmusowy taki papierek do wody z cytryną, to jaki będzie kolorek? Będzie taki. Czyli cytryna zakwasza, sok cytryny jest kwaśny. Tak, jest kwaśny, ale nie zakwasza, bo rozkłada się z odczynem alkalicznym, czyli zasadowym, podobnie jak żurawina, jak sok z kiszonej kapusty, jak płyn z ogórków i tak dalej, i tak dalej. A tam są przy okazji tych dwóch powiedzmy produktach jeszcze bakterie kwasu mlekowego. Dobra, na dzisiaj tyle, bo się rozgadałem. Wszystkiego najlepszego wam życzę. A, przypominam oczywiście, lajki, subskrypcje i ewentualnie komentarze. Nawet napiszcie takie jedno słowo, algo, dla algorytmu. To on będzie widział, że jakoś tam poziomować tą moją stronę. Trzymajcie się, papatki, do następnego spotkania. Pa.